Ahoj, siemano, widzowie, witam was w kolejnym materiale, już czwartym odcinku tutaj z oczywiście grania z prosami, grania z oczywiście dobrymi, tutaj znanymi osobistościami, OG-sami polskiego podwórka. Dzisiaj mam u siebie tutaj przyjemność gościć oczywiście biskupa Routera, oczywiście założyciela tutaj teamu e-Soviet i oczywiście jeszcze tutaj zawodnika, który ze swoim teamem oczywiście zdobył pierwsze miejsce i też walczył jeszcze w 2021 roku o pierwsze miejsce drużyny Top Polski, także bardzo miło serdecznie tutaj witać Ciebie, biskup. Witam bardzo serdecznie również. Widzowie, tutaj właśnie a propos, jeszcze na starcie, kurde, bo mnie leją tutaj po pośladach, już widzę, że od tego A wyjechali. Dobra, sobie pójdę w ogóle od minę, mam 9 HP. Także jak słyszeliście, dzisiaj mam okazję gościć właśnie biskupa Routera, możecie dać znać widzowie, kto ze starszej widowni kojarzy tutaj oczywiście biskupa, bo jest to postać, bym powiedział, nawet tutaj dla naszego polskiego standoffa wyjątkowa, bo dzięki jemu drużynie dużo osób udało nam się tutaj zdobyć i pozyskać później nawet dalej na lepsze drużyny, jakieś europejskie, czy też później lepsze formacje polskie, czyli można powiedzieć, że tutaj dzięki biskupowi dużo różnych osób powstało, można powiedzieć, z kolan i nabrało doświadczenia dzięki temu, że grali w tym klanie, dzięki temu, że grali razem sobie turnieje. Na przykład takimi mogę tutaj wymienić osobami jest Astro, czy też na przykład Blumi, który też długo, przede wszystkim bardzo mi się kojarzy z tym klanem Blumi, który właśnie grał i walczył tutaj pod klan tagiem ZSRL. Także to jest właśnie tutaj, bym powiedział, takie wyjątkowe, dzięki temu, że mieliśmy taki teamek. No i właśnie od razu też tutaj biskup do Ciebie pytanie, jak oceniasz w ogóle, bo Ty właśnie mówisz, że dawno nie grałeś, jak oceniasz te zmiany na początku, które tutaj do gierki weszły? Znaczy, ja bym ocenił ogólnie, że w pozytywną stronę się standoff nad zmienił. Na pewno jeszcze jak ja tak nazwijmy więcej grałem, nie było pojedynków, tak? No, no. 1 na 1. A właśnie, Tego nie było, faktycznie nie było tego. to oceniam na plus. Także oceniam, że w dobre to stronę się zmieniło. A Przecież taka jak kiedyś największa zmiana, która Cię zaskoczyła? największa zmiana. Czy jeszcze myślisz, że nie było takiego boom, co by tak faktycznie zmieniło? To właśnie to 1 na Aj. 1, że mi się bardzo spodobało. O, no to właśnie, tutaj też ostatnio kogoś się pytałem, też mówi, że to całkiem tutaj docenił, że taka zmiana powstała. Ale właśnie tutaj biskup, jak dobrze się do niego na początku dowiedziałem, to właśnie jeszcze tutaj dopiero 30, tak? 30 września czy coś tego właśnie roku testował tę gierkę i sprawdzał, jak ona tutaj wygląda, także no kawałek czasu właśnie tutaj nie grał. Właśnie kiedy tak na dobrą sprawę zakończyłeś tę gierkę standoffa? Co tak nazwijmy bardziej profesjonalnie, jeżeli tak to można nazwać, O, właśnie, że tak. to 23 listopad, coś Aha, takiego, rok. no to kurde już tutaj Znaczy, 2 lata. jeszcze ten 24 jeszcze coś tam ale już Ale już bardziej listopad samemu, nie? 24 to koniec esowy, tak można powiedzieć, no. Aha, no właśnie, bo tutaj dużo też właśnie chłopaków, no i też właśnie te mecze, widzowie, tutaj będziecie mieć na ekranie też wszystkie screeny, czy to właśnie z tych mistrzostw Polski, w których też właśnie tutaj drużyna biskupa brała udział, który oczywiście sam również brał udział jako lider drużyny i też grał mecze, też będziecie mieć jakieś tam highlightsy, bo udało mi się również takie info tam gdzieś jeszcze zdobyć, o dziwo, powoli tam widzę, że umiera niestety, a ja tu próbuję tutaj odratować, można powiedzieć, żeby to jednak zostało w pamięci, ale właśnie też widziałem w ogóle przy okazji taka, powiedziałbym, anegdota, tak sprawdzam sobie info różne odnośnie właśnie tutaj waszego teamu i zawodników i trafiam później na kanale jakimś tej Sowiet, że jest taktyka na węża na zonie, także to, A, sorry, na ciupcie, także to mnie rozwaliło normalnie, jak to zobaczyłem, od razu powiedziałem sobie, że normalnie ja fan tej taktyki. ale nie powiesz, że skuteczne. No właśnie, kurde, jak oglądałem, to aż mnie kusiło, żeby to w jakimś oficjalu nawet później zagrać, jakby miała okazja być taka. Jakby mapę w końcu przywrócili, no to bym powiedział, że idealnie taka taktyka już się sprawdziła. Że Przypomnisz, będziecie który mieć. to był bombsite? To na B, Chyba no. bombsite B, tak? Tak, na B wjeżdżaliście takim pociągiem. Także mi się wydaje, że lokomotywa no jednak nie do zatrzymania wtedy.
taktyka, bym powiedział, autorska, no i jak widać wychodziła, także no to jest właśnie fajnie, że nawet takie, każda swoja drużyna miała takie taktyki, każda miała swoje zagrania i właśnie to je tak naprawdę wyróżniało. W tych meczach oczywiście, czy też w pojedynkach o top Polski. A jeszcze tutaj chciałem się w ogóle zapytać, ile ty, Biskup, masz godzin w ogóle w gierce, bo ty jesteś dosyć jednak starym graczem. I tak mi się wydaje, że jednak tych godzin masz troszkę więcej nabite niż tutaj bym powiedział, że niektórzy zawodnicy, co nawet teraz zaczynają grać, bym powiedział, profesjonalnie, ale i tak godzin jeszcze nie mają tyle wbite. No, będzie coś koło półtorej godziny, 1500. Jednak całkiem tutaj zacnie, Powinno jednak mi całkiem być zacnie i główne jednak kurde, konto. bym powiedział, że no jak na te czasy, no to faktycznie i na te osiągnięcia, to spoko ta liczba. W ogóle czekaj, co zostałem w klaczu. O dobra, ugrałem to, żeby tutaj oczywiście podbić trochę punkty. Bo jak widzicie, widzowie, w ogóle format się trochę zmienił. Lecimy sobie tutaj oczywiście na defuzie, nie już wingman, tylko na defuzie, że można mieć troszkę więcej czasu na pogadanie, oczywiście na powspominanie. Także jeśli macie jeszcze jakieś pomysły, widzowie, jak tą serię ulepszyć, to dawajcie znać oczywiście w komentarzu i wtedy ja się tutaj spróbuję jakoś dostosować do tego. Biskup mówi, że końcem właśnie tutaj 23 zakończył tutaj, można powiedzieć, że granie, ale jeszcze tutaj chciałem się co właśnie dopytać. To, że myślisz, że podczas tych gier, i może nawet też bym powiedział, że nawet tej profesjonalnej sceny, jeśli chodzi już o to polskie podwórko, czyli o te topki, bo warto właśnie tutaj przypomnieć, że wy wygraliście wtedy o te pierwsze miejsca, o drugie nawet walczyliście o tą topkę, co jest, bym powiedział, że tutaj faktycznie no osiągnięciem jakby nie było, bo dużo drużyn wtedy było dobrych, jak macie tutaj, widzowie, też listę tych drużyn, które wtedy grały, które właśnie można powiedzieć, że tutaj dominowały na polskiej scenie, to serio ta topka była zróżnicowana, ale dużo graczy faktycznie było wtedy dobrych, no i ogólnie poziom też był większy. Także bym powiedział, że tutaj faktycznie pierwsze, drugie miejsce, nawet trzecie w 2022 roku, 2021 roku się utrzymywaliście, także to były te właśnie takie osiągnięcia, jak widziałem. Tylko widziałem też, że gorzej wam wychodziło na przykład w niektórych turniejach, że na początku fajnie, dobrze wam kwalifikacje szły, a później właśnie gorzej wam wychodziła gra już tam później, jak dalej się zakwalifikowaliście. Nie wiem, czy to jest jakiś tutaj problem właśnie był w drużynie, czy właśnie tam może powinien powiedzieć, że ten problem zawodników, którzy byli po prostu tak na dobrą sprawę w tym klanie tak jako, żeby po prostu sobie grać, pykać na luzaków, bo to nawet bym powiedział, że taka TS-owie to taka trochę rodzinka właśnie, i drugi team, który się utrzymywał. Wiesz co, nie wiem, czy widziałeś w ogóle ten mecz taki był dość, ja go dobrze wspominam, był mecz na Sunray. Nie wiem, tylko widziałeś? Tak, to nawet widziałem tutaj, że screeny. O kurde, ale poleciał Biskup tutaj. Normalnie na tacę zebrał 3 fragi. Także no ładnie, widzę, że tutaj jednak siedzi na nowym telefonie. To był dość, no nie powiem, dobrze wspominam ten mecz. Szczególnie mapę Sandstone, gdzie tam było chyba 10-9. Wtedy te właśnie mieliście nawet takie przebłyski, które wam właśnie tutaj wychodziły na te lepsze drużyny. No Sunray też wtedy była top 1, czy tam top 2, nawet Polski. I serio też się utrzymywała tutaj w tych właśnie teamach, no ale właśnie dalej tam walczyliście na tym wysokim poziomie. Także widziałem ten właśnie meczyk, to były nawet chyba właśnie w Mistrzostwa Świata. Znaczy Masko, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Polski zimowe, edycja zimowa. Także bym powiedział, że serio tam już te drużyny brały, na przykład także powiedzieć wam widzowie, może tutaj, które bardziej kojarzycie, no to Sunray oczywiście brał udział, Reapers, brało też udział Abaw, jeszcze to było, pamiętam wtedy też drużynka zacna. Wtedy chyba już nie było, nie? Znaczy ja Na tej jak drugiej patrzyłem, edycji to nie było. no to może na drugiej edycji, ale jakiegoś tej screena miałem, gdzie ta drużynka była i też wy tam graliście. Także no ja kojarzę, że na pewno tutaj też oni te dobre miejsce tutaj zajmowali. Czekajcie, bo ja mam pakę. Jeśli się nie mylę, to nawet były 3 edycje Mistrzostw Polski, jeśli dobrze pamiętam. No właśnie były Właśnie w jednych dwa takie nie letnie, brała. a jeden to był ten zimowy właśnie. Tak, bo w jednych Sowiet nie brało, a w drugich i trzecich brało. No, bo to był mecz na Hot Pancakes i na Sunray. Tak, właśnie. Były to właśnie. takie 2 mecze z Mistrzostw Polski. I też warto powiedzieć, w ogóle to jest też taka ciekawostka, której sam się tutaj też dowiedziałem, że też widziałem, że wy macie klan w ogóle w tym. Mieliście klan jako właśnie tej ZSR w PUBG. To jest też w sumie tutaj ciekawe.
Nie tylko bym powiedział w PUBG, bo był jeszcze klan w Critical Opsie O, no to tego nawet nie wiedziałem. i nawet był klan jest w topce, no bardziej. O kurde. Nawet, znaczy to bardziej wyszło z wyniku tego, że Critical Ops też podupadł i te pierwsze miejsce się nawinęło przez to, że wiele drużyn odpadło No. i nie tym sposobem, ale i też jak wychodził Wild Drift, A. League of Legends, Ta. to tam też zapisaliśmy się do topki, bodajże chyba na 7 miejscu skończyliśmy. O kurde. Tak jak Tego tam widzicie, szybko upadło, ale jak chcesz, to mogę ci podesłać jeszcze tam ale to tak zobaczysz. mówisz, że to- tego, że no. zdobyliście tutaj te miejsca nawet takie No dobre. tak, no 7 miejsce, bo tam był nawet ta drużyna Laveba, Lavebinio, A czy tak, jakoś może tak, być, grał że były, bo oni też tam dużo to tworzyli tych. w tej top, Dobra, kości tej tu się od skrada. League of Legends. Dobra, mam go. Jeżeli chcesz, to mogę ci jeszcze potem podesłać. Dobra, to możesz podesłać, to oczywiście tutaj pokażę wam widzowie. No właśnie to jest to fajnie, że nawet się rozrośliście się na inne gry, no to też pokazuje jak właśnie byliście tutaj bardzo, bym powiedział, taką zżytą drużynką, która faktycznie grała sobie nie tylko tego standoffa, ale grała i w PUBG i właśnie tutaj mówisz jeszcze, że Critical Opsa i mieliście nawet te dobre miejsca, także bym powiedział, że tym klatagiem udało wam się podbijać nie tylko właśnie jedną grę, a nawet tutaj 3 czy 4. Tak, to jest... Znaczy bardzo mi zależało, żeby zrobić taką drużynę na wiele gier. Właśnie tak jak mówiłem, był Wild Rift, był PUBG, był Standoff, Critical Ops. No, tak jak Jeśli się organizacja, nie- kurde, jeszcze- bardziej. No, właśnie chciałem to osiągnąć. Wychodziło to różnie. Na pewno Wild Rift i Critical Ops poszedł do przodu. I jeśli się nie mylę, jeszcze w Blitzcie tam w miarę coś tam jeszcze działaliśmy w bocie. O, World of Tanks. no. To widzę, że faktycznie Jeszcze. tutaj dużo tych tytułów zawartych, jak na tym tego. No i fajnie, że mieliście też w ogóle osoby, nie? Co faktycznie grali i tam podtrzymywali, nawet mogli grać w tych takich topowych miejscach, jeśli faktycznie tutaj się Właśnie udawało. Do każdej gry był wytyczany taki lider, i który miał się głównie ten, a ja opiekowałem się, nazwijmy to, całym projektem. No. Mój anioł stróż w sumie tutaj, można powiedzieć nawet, że drużynki. Ale no mówię, to jest właśnie tutaj też godne takiego wyróżnienia, bo mówię, nie każdy team tak miał. No i w ogóle chyba wy jako jedyny team, jako taka organizacja, to by wiedział, że udało wam się takie coś zrobić. No i też właśnie a propos tutaj tej organizacji, jakby można to sobie tak nazwać, to jeszcze też ty wiem, że tutaj organizowałeś, z tego co właśnie mi wysyłałeś i też się dowiedziałem, że właśnie robiliście ligę tą tutaj Soviet League, tak to się nazywało? Dokładnie, no. Był No raz właśnie, taki także- pomysł, że turniej. I też I właśnie tam był grali, to nie? Te drużyny topowe, nawet z Polski tutaj. I sam widziałeś, że było to z tych drużyn całkiem. Właśnie, też macie widzowie na ekranie, jak to wygląda. Ile tych drużynek tutaj było. Ile oczywiście, jakie tutaj starcia były między tymi drużynkami. No i też mówię, tam było też ABAF, jak dobrze pamiętam, z tych takich bardziej kojarzonych i takich, co później też miały dobre miejsce w top 1 Polski. No i jeszcze Excelnist chyba, coś takiego właśnie też było. To też właśnie brało udział w tym. Jak nie mylę, jeszcze RefGG tam jest, to też taka jedna, krótki okres miała życia, ale jedna chyba z lepszych wtedy też w Polsce, to była drużyna. To Tam też Lawę był chyba też, od tego tej że tak nie kojarzyłem. Chociaż no w sumie ja mogę nie kojarzyć, bo ja widzę na dobrą sprawę, wtedy można powiedzieć, że ja się zagłębiałem tutaj w naszą polską scenę. Jeszcze wtedy wchodziłem, bardziej byłem takim graczem, co grał sobie po prostu w gierkę, a później dopiero się zaznajomił tutaj z graczami, z oczywiście standoffa. ale był to też turniej, trochę chciałem w inną stronę, bo jak wiesz, każde te nasze turnieje tutaj w Polsce były organizowane na zasadzie tej tabelki, tej Tak, Owej. tak, no. a ja zorganizowałem Losowanie ten turniej trochę w inną stronę, że znaczy losowanie tu tak samo było, jak widziałeś te tabele, tylko chciałem zrobić to na zasadzie, że graliśmy dwie mapy. Jedno ty wybierałeś jako twoja drużyna, potem druga. Jeżeli był remis, dawaliśmy sobie tam chyba po jednym punkcie, jeżeli w sensie jedna mapa i jedna mapa.
Jeżeli dana drużyna wygrała obie mapy, to 3 punkty, jeżeli był remis, to 1 punkt. Coś jak, wiesz, masz w lidze, nie? No, czyli tak no po prostu lepiej to było zorganizowane. Tego i z grupy wychodzą dwie pierwsze drużyny, które najwięcej punktów uzyskały, nie? No. Czyli właśnie tego, mówię, no dobry system obraliście. Na pewno był to powiew świeżości. No tak, no różniło się, co też sprawiało, że no właśnie to jest to, że każdy format, każdy turniej był podobny, robiony na takiej właśnie podobnej zasadzie. A właśnie ty mówisz, że tutaj zmieniłeś to dzięki temu, że dodawałeś właśnie ten nowy format. No i też na pewno tu gracze odczuli, bo faktycznie jeśli ktoś przegrał albo miał faktycznie wybrać swoją mapę, no to bardziej kontrolę trzymał nad tym, jak może zagrać i bardziej to taktycznie nawet bym powiedział, że przemyśleć, jaką mapę zagrać, na jaką drużynę. Także nawet tutaj drużyna mogła się wykazać, bym powiedział, umiejętnościami co do tego właśnie, jak tutaj zagrać, żeby móc sobie dać przewagę na daną drużynę. Dokładnie. Także to jest to właśnie tutaj spoko. No i właśnie jeszcze to tu chciałem powiedzieć, to właśnie, że tutaj zorganizowałeś ten turniej, co właśnie też jest jednym z takich rzeczy, które warto zaznaczyć, no bo zazwyczaj takimi turniejami to tylko właśnie był Rush League, czy jakieś mistrzostwa Polski, edycja czy tam wiosenna, czy tam czy zimowa, czy tam oczywiście w lecie, a tutaj nawet oczywiście gracze mogli sobie nawet na takim turnieju pograć i nawet się właśnie zmierzyć z tymi drużynami, co wtedy w topce właśnie też się znajdowały, także to jest fajna inicjatywa z twojej strony właśnie dzięki temu. A w ogóle jeszcze też chciałem zadać ci takie pytanie, że właśnie odnośnie tego, co ja tutaj mówię, bo ja w sumie tak uważam i myślę, że też się z tym zgodzisz, ale chyba było tak, nie? Że wy taką drużynką byliście, która sobie faktycznie tak pykała, miała te osoby takie, bym powiedział, na początku, które tam się, powiedziałbym, że rozwijały skrzydła, a później przeszły właśnie do takich innych drużynek i powstały takie już lepsze formacje. Na przykład taką formacją możesz powiedzieć, że tutaj było Fanseji. Tam było dużo osób właśnie z twojego teamu na początku. Szczerze nawet nie kojarzę drużyny. Tak? Nie Nie kojarzysz? mogę sobie przypomnieć. O kurde. Nie mogę sobie przypomnieć. No oplutę tutaj, oplutę. Normalnie. Bardzo. Drama. Ale nie no, była taka drużynka i ona też później już tam tutaj walczyła z i Reapers i Sunray, to była taka uznawana za taką właśnie trzecią, bym powiedział, drużynkę, która jest też Jakbyś logo bardzo dobra. pokazał kiedyś, to Także tam też widziałem, może że po logo właśnie bym powiedział. dużo osób przeszło swojego teamu. Teraz tak na pamięć tak ników nie wymienię, ale na pewno wiem, że 3 osoby właśnie, o kurde, że 3 osoby właśnie tam pykały sobie i właśnie później, jakby powiedzieć, grały już na tym lepszym poziomie. No ale mówię, to jest też ta zasługa, że miały okazję gdzie pograć, gdzie się rozwinąć, bo to też było ważne, żeby mieć jakiś właśnie team i żeby pograć z kimś, bo jeśli grałeś solo, no to nie nauczyłeś się tego tak faktycznie jak mogłeś. Dobra, No ryzykuję. tak. Dobra, kurde, Nie wyjechał mnie. Dobra, to teraz przyjdziemy sobie pytań w ogóle, żeby oczywiście tutaj jeszcze twojej takiej, można powiedzieć, perspektywy uzyskać. Jaki jest według ciebie najlepszy polski team, jaki był? Jaki był? Tak, jaki oczywiście pamiętasz. Ja tu nie będę już Mm. wnikał, jaki nie pamiętasz, jakich nie, ale oczywiście takiej swojej pamięci, czy jakiś tam jeszcze kojarzysz. Wiesz co, pierwsze co mi się przypomina, to na pewno czas ich świetności to byłoby Lowkey, wiesz? Tak, o właśnie, no to tak, daleko i to jest jednak faktycznie... Jednak wygrali Mistrzostwo Polski też. Tak, i oni też później nawet grali swoją formacją nawet w europejskich turniejach, także można powiedzieć, że tutaj bym powiedział, że najbardziej właśnie walczyli też z Masters o dużo tytułów. O, Masters, Reapers, to też te drużyny bym uwzględnił. No, że na podium, tak, można powiedzieć. No, tylko nie wiem w której kolejności. A w ogóle jeśli chodzi o mapę, według Ciebie jaka jest najlepsza, albo najlepiej Ci się w ogóle wspomina, na której grałeś i oczywiście lubiałeś tej grać? Szczerze mówiąc, chyba najbardziej popularna mapa, znaczy Sunray kochany. Bo jest to mapa, na której najwięcej chyba czasu się spędziło i najwięcej chyba takich wspomnień, można powiedzieć. No. W sumie coś w tym jest. Ja mogę powiedzieć, że mi już ten jednak Sandstone powoli brzydnieje, ale ja można powiedzieć, że nieustannie dalej tutaj w standoffa pykam i jako taką przerwy jakiejś większej nie miałem, ale no co by nie było, faktycznie to też się zgodzę, że jednak to jest mapa pełna faktycznie tutaj i tu różnych właśnie
momentów, jakichś właśnie takich nawet jeśli chodzi z turniejów, czy też właśnie wspomnień, po których można fajnie wspominać, no bo jednak faktycznie nie bez powodu sami nawet twórcy nazywają ją taką mapą, jak jest po prostu to w CS-ie, że jest Mirage taką nawet mapą. Także bym powiedział, że faktycznie Najbardziej chyba na tej mapie wspominam, nie wiem czy oglądałeś Mistrzostw Polski na Pancakes? No tak, na Hot Pancakes to nawet był błąd taki z bombą, co przeskakiwaliśmy chyba tak, z tak, tak, na tak, A tak. i No, tam no, no. bomba była podłożona, 9 godzin depowania, chłopaki z Hot Pancakes zdepowali bombę, a punkt i tak przeszedł na naszą stronę, co było w ogóle też dziwne. No W ogóle było, też, że bomba była było. pokazywana, że jest na spawnie, a była w rękach chłopaka tam. No, albo było można sobie w ogóle zrobić tak, że plantowałeś na jakiejś beczce i nie dało się w ogóle tego zdefuzować. To też było dużo takich, na prowincji chyba, taka nawet miejscówka też. No także takie triki w tej, można powiedzieć, że becie, kurde, były do zrobienia. Teraz już właśnie rzadko takie bugi, bo jednak twórcy no, chcą o to zadbać. To bym powiedział, że dobra, faktycznie tutaj na plus, na ich korzyść, że takie o to chcą zadbać. O matko, gościu mi tutaj odjeżdża. Także faktycznie, a jakaś druga mapka, taka oprócz Sanda? Mapka. Powiedziałbym chyba, że rak. Wiesz? O kurde, a to dobrze, że dopytałem, bo Jakby jednak nie w myślałem, że tej, prowincja tutaj no nie będzie. w tej nowej, nie w tej nowej wersji, tylko w tej starej, klasycznej. Ta, OG-sowej. Bo jednak w tej to ja nic nie wiem o co chodzi, jak tam się poruszać. No, nawet bym Kompletnie. powiedział, że to faktycznie już nowa mapa, niekoniecznie tego zremakeowana, bo oni faktycznie te bombsite już są całkowicie inne i oczywiście większe, także no to już faktycznie bym powiedział nawet, że nowa mapa, a nie rework starej mapy. Mówię też, że też na skansie przewinęło sporo osób, co rozwinęło skrzydła u nas. Na pewno bym powiedział, że jeśli kojarzysz, Falem był taką osobą. Tak, no. A właśnie, tu też dzięki, że mi podpowiedziałeś, jeszcze Jangiel też mi się przypomniał przecież, że z wami grał. I też on później przeszedł do innej drużyny, poszedł chyba do Reapers i też później tutaj rozwinął skrzydła. Także na pewno tam później wam widzę pokażę te niki, będziecie widzieć na ekranie i sami zobaczycie. To z takiej drużyny później już grał faktycznie długo. Ale no serio dużo tych osób się przewinęło, no i faktycznie oni tutaj można powiedzieć, że dawali faktycznie później rady już na wyższym poziomie. Był taką osobą na pewno też. Nie wiem, czy kojarzysz. Kto? Bo przerwało tutaj. Zizi. A, Zizi, przepraszam. A, no to On tak, się no. zmienił, Pewnie, pamiętam. że Ziziego kojarzę. On to jeszcze nawet pykał do niedawna w tą giereczkę. On chyba się przedtem nazywał, No. a nie, później się zmienił nazwę, chyba Storm Age się nazywał. Dokładnie. No. To kojarzę, oczywiście, że kojarzę. No mówię, właśnie dużo takich graczy. No i też to jest trochę smutne, bo faktycznie dużo było graczy, co jakby nie miało tego teamu i grało faktycznie u was i dobrze się prezentowało, ale już później nigdzie na przykład nie grali w innych teamach. I to jest takie głupie, że można powiedzieć, że tracili trochę swoje takie okazje, albo też nie korzystali po prostu z nich, żeby później gdzieś tam sobie pograć nawet gdzieś dalej powiedzmy. No, Blumiś i Astro są takimi osobami, które były naprawdę mi wierne. A Blumiś to już w ogóle. No właśnie Lumisia bardzo mi się kojarzy, że jak sobie przypomnę właśnie ZTR, to właśnie tutaj ty jako biskup Router oczywiście i Blumis jako drugi taki zawodnik. Blumiś był osobą, którą poznałem w Abowe. Bo to też moja historia ze standoffem zaczęła się w tej drużynie. Znaczy ja się bardzo kręciłem wokół tej drużyny. O kurde, to tego I- też nie wiedziałem. No, tam początki swoje nazwijmy to zaczynałem, że grałem z chłopakami z Abowe. No i tam poznałem Blumisia. No i odkąd powstało pierwszy dzień powstania Sowiet i Blumiś jest SO. Czyli widzicie, czyli można powiedzieć, że faktycznie nawet tutaj można powiedzieć, że niektórych zawodników udało się zgarnąć innych teamów i spróbować czegoś tutaj lepszego właśnie jako e-Sowiet. Także taka można powiedzieć tutaj mieszanka, żeby faktycznie wypróbować. No ale mówię, to jest też fajne, że faktycznie no znam chłopaków takich nawet po meczach nawet samych, czy też nawet te osoby, co teraz masz w planu, które do tej pory z tym jakby siedzą. Czyli widać, że faktycznie no grali tam długo i grali do końca w tym teamie. Sowiet powstało na podstawie Abowe, w sensie wiele osób stamtąd przeszło, a na pewno
pierwszy, nazwijmy to właśnie osoba to był Blumiś, który przeszedł stamtąd. Tam było wiele meczy zabawowych, były wiele meczy takich, nazwijmy to meczy przyjaźni między tymi drużynami, między Sowiet a AWF. Była taka rywalizacja. No, no, no. Chociaż największą rywalizacją był wspominany Falem, który tam odłączył się od Sowiet, zakładając tam swoją drużynę. On tam, no nie powiem, trochę napsocił nam, bo podebrał najlepszych graczy i stworzył własną drużynę. Ines bodajże się nazywało. A to tutaj No, musiałbym sobie przypomnieć, bo sam teraz tak się próbuję sięgnąć pamięcią, ale nie kojarzę. nie, mieliśmy taką, nazwijmy to, drobną rywalizację No, no, no. między Właśnie co też, właśnie, Falem. właśnie czekałem na takie jakieś tej właśnie, można powiedzieć, że spicy tematy, bo faktycznie tak często bywało, że jak nie brakowało jakiegoś gracza, a szczególnie na jakieś wydarzenie, żeby się pokazać, no to starało się właśnie, jak go się wypatrzyło, podebrać danego gracza. Także no faktycznie takie czasami sytuacje się zdarzały, że faktycznie zawodników czasami się walczyło, żeby faktycznie tutaj sobie zbudować jakąś fajną grupkę do postrzelania. Bo to była tyle zabawna sytuacja, że tu prawie cała drużyna przeszła, ale jakoś udało się potem pozbierać. To tutaj normalnie jak na tego. Jak na wypożyczenie do jakiegoś piłkarskiego No, teamu. Falem był wtedy u nas w klanie też spory czas, chyba, nie wiem, z 4 miesiące, coś takiego, miał dość ważną rolę. Był prawie, był wiceliderem chyba wtedy w klanie. No i wiesz, no trochę napsocił mi, No ale to też ale bym udało powiedział, się że potem tego, że odbudować. właśnie grał u was, ćwiczył, a później wypatrzył zawodników i też jakby dużo od was pewnie wyniósł. Dzięki też Chociaż tego nie wyszedł teamu. mu plan. Nie wyszedł mu plan zakładający być lepszą drużyną, bo wszystkie mecze udało się wygrać, no i przeciwko Ines, co też O. było. To była taka drobna rywalizacja między klanami. Także no dobra, ja tutaj dziękuję Tobie, biskup Ruter, oczywiście za wystąpienie w materiale. Dziękuję za tutaj oczywiście zdradzenie jakiejś historii. Dziękuję też, że w sumie tą historię tutaj napisałeś, no bo tak jak mówię, tutaj właśnie dużo zawodników od Ciebie faktycznie wyszło i faktycznie się później rozwinęło i to serio ma nawet każdy, kto śledził wtedy w tych czasach, można powiedzieć, te osiągnięcia no tutaj tych graczy, czy ogólnie cały team, to jak widzicie też na ekranie, jak widzieliście na odcinku, tutaj faktycznie ci gracze później już można powiedzieć, że tutaj właśnie zabłysnęli dalej w innych teamach, czy to na scenie europejskiej, czy to na scenie polskiej. Także ja tutaj dziękuję Tobie, biskup, oczywiście za wytrwanie do końca, za odcineczek i mam nadzieję, że tutaj się widzom podobało. Jeśli tak, oczywiście to zostawcie łapkę w górę, suba na kanale i dajcie znać, kogo jeszcze innego chcielibyście zobaczyć w tym materiale. A jeszcze na koniec tak dodam od siebie, bo zawsze pod koniec odcinka osoba występująca w materiale nominuje kogoś, także może byś chciał kogoś jeszcze tutaj nominować do odcinka następnego. Chyba Stormage'a bardzo bym chciał nominować. O, no to dobra, No tak. to akurat I coś Przecinkę, jeśli mogę. Przecinka? No, Przecinka na pewno znasz. Tak, no znam. Także dobra. Tutaj mamy dwie nominacje, także postaram się tutaj oczywiście dogadać i oczywiście napisać do tych zawodników, czy chcieliby wystąpić. Także no ja mówię, dziękuję tutaj za wystąpienie. Zobaczymy, co tam jeszcze ma nam właśnie Zizi do opowiedzenia. Także no ja wam dziękuję oczywiście za oglądanie. Tobie dziękuję, biskup, za wystąpienie. Również dziękuję i dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że doceniłeś w ogóle, że zauważyłeś. A, spoko. Także dziękuję również. Trzymajcie się, do zobaczenia i bye bye. Cześć.